Przepraszam. Kurde, ale tu jest studio. Opa, dobra. Że mam tutaj oszustwo z Wydziału Psychologii. Tutaj najfajniejszy fragment, jakbym mógł, najbardziej intrygujący, zaskakujący, psychologicznie zaawansowanego bym powiedział. Czyli, że w trakcie mogę mówić do siebie. To jest jeden serial jakby wszystko, tak? Tak. Okej. Próbowaliśmy całą noc. Mnie zaciekawiło chyba najbardziej. Robimy YouTube'owe bardziej, czy takie normalne reakcje? Jesteś YouTuberem? Nie jestem YouTuberem, ale mogę koloryzować bardzo. To będzie, jak było to łowienie chyba, i była to scena, zapomniałem, ze Świętym Piotrem. Na dole to nie da się nazwa? Nalejesz mi. Nalejesz mi, dobra. Nalejesz mi. Nalejesz mi. Dobra. Myślę, że to próbowaliśmy całą noc, ale to jest strzał. No dobra, dobra. Całą noc na tym łowieniu. Tak, no to Próbować całą noc, to też brzmi fajnie. Cudencko. Dobra, w to bierzemy. Przygotuj sieci. Wypłyńcie trochę dalej. Nie chcę się spierać, nauczycielu, ale próbowaliśmy przez całą noc i nic. A to chyba Jezus jest. Tak mi się wydaje. Na łodzi z apostołami swoimi. Dobrze, zarzucę sieci. Łapią. Co to za jakiś plot twist? Tego nie znam. Pomocy. Bo jestem grzesznym człowiekiem. Nie wiesz, kim jestem i co zrobiłem. Nie bój się, Szymonie. Wybacz mi. Pójdź za mną. Pójdę. Przykro mi. Lilith? Co? Porozmawiajmy. Zostaw mnie. Bo co? Mnie też podrapiesz? Daj jej spokój. Nie teraz. Nalej mi tego. Dużo. Alkohol nie jest dobry. Problemu. Tylko No odwracam właśnie. uwagę. Nie pouczaj mnie. Lilith, posłuchaj, proszę. No, czegoś takiego też bym się napił. Dobrze to wygląda. Mówiłam, muszę już iść. Zostaw mnie. Mario. Mario Magdaleno. Nie bój się, bo cię wykupiłem. Jeju, jak miło. Nazwałem cię twoim imieniem. Jesteś mój. Czy możesz dać mi pić? Woda, którą ja daję, staje się źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Doprawdy? Najpierw idź i przyprowadź męża. Wytłumaczę wam. Nie mam męża. Masz rację. Miałaś 5 mężów. A mężczyzna, z którym teraz mieszkasz, nie jest twoim mężem. Przestań. Drugim był Farzad. Podczas nocy poślubnej jego skóra pachniała pomarańczami. I do dzisiaj, gdy przechodzisz obok stoiska pomarańczy, czujesz się winna, że go opuściłaś. Nikomu nie ujawniłem się jako Mesjasz.
Jesteś pierwsza. Chciałbym, żebyś mi uwierzyła. Wybrałeś złą osobę. Przyszedłem do Samarii właśnie dla ciebie. Myślisz, że to przypadek, że jestem tu w środku dnia? Wszyscy mnie odrzucili. Wiem, ale nie Mesjasz. Musisz być Chrystusem. Muszę wszystkim powiedzieć. Liczyłem na to. W duchu i w prawdzie? W duchu i w prawdzie. I nie chodzi o góry ani świątynię? Będzie się liczyło serce. Obiecujesz? Obiecuję. Ten człowiek powiedział wszystko, co zrobiłam. Musi być Chrystusem. Zaczekaj. Twoje pierwsze wrażenia? Fajne. To jest już serial, który jeszcze jest niewydany, czy to jest... Nie, już jest. Okej, właśnie wydaje mi się, że go znam. Że go gdzieś tam mi mignął, gdzieś tam go widziałem. Okej. Fajny. Bardzo ciekawy taki filmik. Od początku myślałam tak, że ten człowiek jest kimś takim ważnym, ale ta pani go nie znała. I miałam taki pomysł, że był kimś takim jak Chrystus, jak Jezus, ale tylko w końcu dowiedziałam się, że to był On tak naprawdę. No, interesujący ten film. No, na początku nie wiedziałem, czego to dotyczy, póki nie zobaczyłem tutaj no, już takich pewnych no nie wiem, postaci. No. Myślę, że było to trochę psychologicznie zawikłane, bo jednak zobaczyliśmy postać z problemami. Tak, widzieliśmy tam ten alkohol i ten stan psychiczny, więc no też na mojej reakcji, nie wiem, czy to było widać, ale w pewnym momencie po prostu nastąpiło takie przestawienie i myślę, że może to być naprawdę bardzo ciekawy serial. Chętnie bym obejrzał naprawdę cały, bo nie było, przynajmniej ja nie widziałem fajnego serialu o tej tematyce. Takie coś obejrzałam, bo nie sądziłam, że przed uniwersytetem będą filmy o Chrystusie puszczane. Rozumiem, że to jakiś nowy film, albo serial, prawdopodobnie serial. Już trochę widziałem wcześniej serial, bo go zacząłem. No dobra, akurat powiem. No, praca w sensie kamery fajna. Ujęcia według mnie trochę powinny być szersze. No historia, no wiadomo, no ona jest znana każdemu chyba, kto czytał Biblię. No wiedziałam, jaka to jest konwencja, to są Jezusowe czasy i wiedziałam, kto tutaj się pojawi, bo no nie jest mi to jakoś szczególnie bliskie, ale jednak gdzieś kojarzę tą historię, tą opowieść. Jest to serial, który moja mama by obejrzała. Lubi jakieś takie historyczne, około historyczne i nie tylko, więc i kostiumowe. Ciekawe, nie spodziewałam się tego. No, podobało mi się całkiem. Podoba mi się bardzo ludzka postać Jezusa, bez takiej nadmiernej mitologizacji. I też może wynika z tego fragmentu akurat, ale fajnie, mega przyjemne dla oka. Nie jak Pasja do Gibsona, zbyt brutalna, zbyt taka krwawa, zbyt zmitologizowana. Tu takie bardziej, no, jakbym wszedł kamerą w życie tych ludzi, w życie właśnie Izraelitów tamtego czasu. Fajnie, przyjemnie się to ogląda. Jakby nie jak film religijny, bo właśnie mam takie przekonanie, że albo doświadczenie dotychczasowe, że te filmy religijne są ciężkie, są bardzo głębokie w przekazie swoim i wypuklone w niektórych aspektach, a tutaj właśnie tego nie odczułem na tym fragmencie, więc przyjemnie się bardzo oglądało, mimo że jest to film stricte religijny. Co najbardziej przykuło Twoją uwagę? Najbardziej przykuło moją uwagę dwa fragmenty. Pierwszy to pierwsze spotkanie właśnie z tutaj jeszcze nieznajomym dla niej, a drugie to fragment, w którym zrozumiała, kim on jest i kiedy przeszła taką bardzo szybką przemianę w swojej głowie. I to myślę, że to były takie najbardziej intensywne te fragmenty.
zachowanie tej kobiety. Z tego z Biblii tak, nie wiem, przypuszczam, że może być to Magdalena, ale nie wiem. Zwróciłam uwagę najbardziej chyba właśnie na jej taką przemianę. Trochę według mnie była zbyt szybka. Nie wyglądało to tak wiarygodnie w ujęciu takim filmowym. No i w końcu mu nie nalała tej wody. Nie spodziewałem się, że będzie to serial o tematyce Pana Jezusa i apostołów, a co najbardziej przykuło moją uwagę, fajna była muzyka. Tak podawane były emocje właśnie przez tą muzykę i przez to zbliżenie właśnie na twarz i tak, no, takie ciekawe to było do oglądania. Jak Jezus się uśmiechnął. Bardziej tak ludzko to jest podejście. Nie ma takiego wytworu, takiego posągu, jaki jest nam przedstawiany często w samej wierze. W końcu, kiedy ta pani już biegła gdzieś do domu, nie wiem, i powiedziała, że to był Jezus i że chodźcie, zobaczcie, kto to jest. Zaczęłam się zastanawiać, bo oni nawet nie wypłynęli daleko, tylko oni byli przy samym brzegu i ta łódź już im się, więc nie była to aż taka dramatyczna sytuacja, a jednak dało się wyczuć w ich emocjach właśnie jakąś taką dramatyczność. Na aktorów mi się wydaje, i na strój, i na to postacie przedstawione przede wszystkim. Fajnie zrealizowane, przyjemne, ciekawe i fajna gra aktorska przede wszystkim. A na ile byś ocenił ten klip od 1 do 10? Od 1 do 10. 8. Taka dobra 8 na pewno. Myślę, że gdzieś 8, 9. No ja takie uwielbiam filmiki i też jakość była taka dobra i w ogóle ten film był dobrze zrobiony. Takie 6. Nie moje kino, ale jest okej. No 8. Ciężko ocenić, myślę, że tak 8. Dobra, jako że 10 to jest Chemiczna Pomarańcza, to trzeba jakoś tak. 1 to jest Miłość w świecie internetu, Freeza, to dałbym na 7. 7,7 uważam, co jest dużą oceną w mojej opinii, bo jestem dość krytyczny. Zwłaszcza, że tematyka jest dla mnie tematyką trudną do ekranizacji, bo jednak jest to tematyka po prostu bardzo prywatna dla ludzi, tak? I no, nie jest to ewidentnie dla każdego, tylko dla konkretnej tutaj, dla konkretnych odbiorców, tak? Ale podobało mi się. A jak myślisz, komu byś to polecić? Wydaje mi się, że każdemu. Nawet osobom niewierzącym bym mógł to polecić, bo to właśnie nie jest takie dyktowanie narracji, tylko jest takim filmem, nawet nie biograficznym. Ale jest to fajny film, który jest w stanie przedstawić właśnie te lata, te czasy i ten świat przedstawiony jest naprawdę ciekawy.